Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Sorry, że tak rzadko ostatnio pojawiają się filmy z unboxingami, ale po prostu po naprawieniu prawego barku popsuł się lewy bark. No, pozazdrościł jeden drugiemu. No i troszeczkę jestem ograniczony ruchowo, więc póki działa APA, póki działa maść, to pozwalam sobie na nakręcenie tego filmu. No i posłuchajcie, bo poza tym to, jeżeli ktoś oglądał Młodego Frankensteina, taką komedię Mela Brooksa, no to trochę się poruszam jak Igor. A teraz dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować model dość nietypowy. Jest to często pomijane, te pojazdy są w ogóle. Wszyscy bardziej szukają późnych pancerczwórek, sklejają przynajmniej pancerczwórki, tygrysy, pantery, a tak naprawdę zapominamy o podstawowym wyposażeniu wojsk niemieckich z okresu II wojny światowej, jakimi były przede wszystkim opancerzone samochody dwu-, trzy-, czteroosiowe, czy też transportery kołowo-gąsienicowe, które tak naprawdę robiły wielką robotę na froncie i których było tak naprawdę najwięcej. Dzisiaj chciałbym Wam inaczej. Dzisiaj się przeniesiemy po prostu do Afryki i znajdziemy się w Tunezji, w Libii. A mianowicie chcę Wam zaprezentować ten zestaw od firmy Tamiya. Dlaczego ten zestaw? Dlatego, że to są już bardziej uzupełnione te zestawy i posiadają również metalową lufę i fototrawione elementy na zamknięciu wieży. No i oczywiście mamy do tego jeszcze dekawkę, motocykly i 3 figurki, z tego co kojarzę. Chciałbym Wam zaprezentować oczywiście ten model, który ja oglądając go przez folię, ponieważ jest jeszcze zafoliowany, razem będziemy dokładnie go oglądać. Uważam, że jest naprawdę kawał dobrego modelu, który nie sprawi w montowaniu, w sklejeniu, no chyba nikomu, szczerze mówiąc. I chciałbym Was zaprosić na krótki rys historyczny tego modelu, a następnie do unboxingu przejdziemy i mojego podsumowania na koniec tego filmu. Kilka słów na temat dzisiejszego bohatera. Jest to niemiecki lekki samochód pancerny z okresu II wojny światowej, dwuosiowy z napędem na 4 koła. Był produkowany w 3 wariantach: SDKFZ 221, 222 i 223. Pierwsze prototypy pojazdu powstały w 1935 roku, a produkcja seryjna trwała w okresie od 1935 roku do 1944, kończąc się wytworzeniem około 2150 pojazdów. SDKFZ 222, widoczny w tej chwili na ekranie z okresu kampanii wrześniowej, był produkowany przez, uwaga tutaj, zakłady. Samo podwozie było produkowane w zakładach Auto Union w Zwickau, zaś jego nadwozie oraz uzbrojenie w firmach Schichau i, uwaga, Maschinenfabrik Niedersachsen. Niesamowite. Seria wozów począwszy 221 przez 222 i 223 była napędzana silnikiem Horch V8 o mocy 80 koni mechanicznych do 90 koni mechanicznych. Uzbrojenie, w zależności od wersji, było pojedynczy karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm i to uzbrojenie dotyczy SDKFZ 221, oczywiście w obrotowej wieży, lub działko KWK-30 kalibru 20 mm i sprężony z nią karabin maszynowy MG. I to dotyczy właśnie widocznego na ekranie SDKFZ 222. Seria pojazdów SDKFZ 221, 222 i 223 powstały jako podstawowe pojazdy rozpoznawcze i zwiadowcze Wehrmachtu, zwłaszcza jego jednostek zmechanizowanych i pancernych.
Trzeba też wspomnieć, że wszystkie pojazdy posiadały słabe opancerzenie dochodzące do 8-14,5 mm, ale bardzo dobre właściwości terenowe i wysoką mobilność. Po 1941 roku jeszcze się ona zwiększyła poprzez dopracowanie silnika Horcha V8, co zwiększyło jego moc, o czym już mówiłem wcześniej, z 80 koni mechanicznych do 90 koni mechanicznych. Pierwszą powstałą wersją był oczywiście typ SDKFZ 221, posiadający dwuosobową załogę i tak jak już wspominałem wcześniej, był uzbrojony jedynie w karabin maszynowy MG34, no oczywiście w obrotowej wieży. Następnie powstała jego modernizacja, czyli bohater dzisiejszego filmu, czyli SDKFZ 222, która jako uzbrojenie główne posiadała już działko KWK-30 20 mm oraz trzyosobową załogę i wzmocniono też opancerzenie z 8 do 14,5 mm na przedzie oczywiście wozu. A na zdjęciu widoczny jest w tej chwili właśnie SDKFZ 222 z kampanii afrykańskiej. Tutaj w oddali widać samochód ciężarowy i powiem Wam, że tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że może być to Lancia 3RO, ale nie jestem tego pewien. Ostatnia wersja tego pojazdu był SDKFZ 223, który był pojazdem łączności radiowej uzbrojonym podobnie jak 221, tylko i wyłącznie w karabin maszynowy MG34. Pojazdy SDKFZ 221, 222 czy też 223 służyły niemal na wszystkich frontach II wojny światowej, biorąc szczególnie intensywny udział w działaniach zbrojnych w okresie od 1939 do 1943. Pojawiały się jeszcze na froncie w 1944 roku. A teraz przechodzimy do unboxingu. No i voilà, tak prezentuje się pudełko z artboxem, który jest bardzo fajny, czysty, czytelny i tutaj widzimy od razu jaki model, co dostaniemy inaczej, co dostaniemy, znajdziemy w pudełku. Widzimy, że będziemy mieli pojazd, będziemy mieli motocykl, jak i również 3 typów do obsługi pustynnych pojazdów. Mamy również informację, że ten zestaw zawiera elementy fototrawione, jak i również metalową lufę. Super, powiem Wam. Ta cena tego modelu to jest mniej więcej na rynku polskim to jest od 98 tak mniej więcej do 120 zł za model w skali 1,35. Za modele bym raczej powiedział w skali 1,35. Nie jest to najnowszy wypust od japońskiej firmy Tamiya i powiem Wam, że ja troszeczkę zbaraniałem, bo na 3 stronach widnieje informacja, że to jest model z końca lat 70. Powiem Wam, że aż mi się nie chce trochę wierzyć. Dobrze, tak prezentuje się artbox. Po bokach mamy oczywiście w znanym wszystkim języku informacje o tym modelu. W 3 rzutach malowanie. Z drugiej strony mamy kompletnie sklejony model. Tak, dokładnie. Tamte elementy z planu też znajdują się. I mamy tutaj jeden, drugi, trzecia figurka. Jak i również producent pokazuje nam, że zestaw ten zgodnie z opisem na wierzchu pudełka zawiera elementy fototrawione i metalową lufę. No i teraz wskakujemy sobie do pudła. A w pudle znajdziemy instrukcję. Taki fajny, powiem Wam, bardzo fajna rzecz, informator powiedzmy, co powinniśmy posiadać w swoim warsztacie, żeby móc sklejać bez problemu modele i jakich oczywiście też używać płynów typu klej, rozcieńczalnik, farba podkładowa, jakie pędzelki. A tu jest sama instrukcja i teraz pozwolicie, że ja sobie przeskoczę do instrukcji, jak to ja mam w zwyczaju. Typowa przykład formatu japońskiej instrukcji. Wszystko oczywiście w naszym wspólnie przeczytamy. Tutaj informacje na temat tego modelu. Nie, dobra, żartuję, żarty żartami, ale tutaj mamy w języku angielskim i powiem Wam, że ta instrukcja to jest naprawdę niezła również wiedza na temat tego pojazdu.
Tu mamy wszystkie informacje na przykład na temat pojazdu 247, 263, 221, 222. No powiem Wam, jeżeli chodzi oczywiście o samochody rekonesansowe, pancerne, używane też w Afryce, które produkuje również Tamiya. No i tu mamy właśnie też pokazane, że możemy zakupić model SDKFZ 221. Dzisiaj będziemy oglądać SDKFZ 222, ale również SDKFZ 223. Informacje, no i tutaj mamy oczywiście, wskakujemy na pierwszy etap sklejania tego modelu. Rekomendowane narzędzia, dla mnie super sprawa. No i kolejne etapy składania tego modelu. I powiem Wam, że instrukcja jest bardzo czytelna. Ja już którąś przeglądam instrukcję od firmy Tamiya i powiem Wam, że tu nie miałem czegoś takiego, że czy aby na pewno w to miejsce, albo jak to przykleić, od której strony. Pioruńsko dokładna, przemyślana instrukcja i na przykład tutaj mamy, bardzo proszę, wyraźne z obu stron pokazane właśnie ikony, że tu nie klejmy tego, nie, żeby się dany element na przykład ruszał. Kolejne etapy i automatycznie jak dochodzimy do jednego z obsługantów tego pojazdu, dokładnie jednego z żołnierzy obsługujących, w tym przypadku akurat KWK 32 mm żołnierza, mamy od razu jak go pomalować. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zgodzi z kolorystyką farb podanych przez firmę Tamiya, szuka we własnym zakresie innych kolorystyki, czy aby na pewno tamta będzie lepsza, tego nie wiadomo. Mamy również fajnie pokazane, jak pomalować elementy związane z wnętrzem, bo ten model nie posiada takiego kompletnego wnętrza, ale te elementy, które widzimy. Następnie przyklejamy sobie te mniejsze elementy, już praktycznie na sklejony model, no i bierzemy się następnie za elementy fototrawione. No i uwaga, tu mamy dwie wersje. To jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo przyglądałem się zdjęciom tych pojazdów i powiem Wam, że ten przód to jest jedne z dwóch rozwiązań, jakie producent tam zapodał. Jest oczywiście też bez niczego. Pojazdy były w ten sposób jeździły, ale również miały inne ciekawe rozwiązania. My dzięki Tamiyi mamy dwie możliwości rozwiązania. No i tutaj posłuchajcie, beczki kanistry z pompkami. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna rzecz. Możemy sobie po prostu zrobić miejsce, gdzie podczas rozmowy czołgistów niemieckich jeden, którego nie widać, pompuje paliwo z beczek do kanistrów, bo mamy takie i takie pompki. No i tutaj mamy dekawkę, czyli DKW NZ350. Te motory były często widoczne w powojennej Warszawie. Właśnie wiele osób wojskowych jeździło, jak i również cywilnie były używane w Polsce, więc ta nazwa dekawka, DKW, to stąd się też dekawka wzięła. No i tutaj mamy możliwość wykonania dekawki z dwoma torbami. Ewentualnie możemy sobie znaleźć jakieś inne zdjęcia, gdzie jest bez toreb, bez sakw po bokach. No i tu mamy taką scenę, właśnie stojący pojazd razem z motocyklistą i tu mamy na przykład pokazane kanistry z pompką. No i tak samo pomalowanie figurek. Ja powiem Wam, nie wiem, chyba najwyższa pora zacząć figurki. No i co tutaj mamy? Tu mamy 3, z tego co pamiętam, mamy schematy malowania. Tak naprawdę one się niczym nie różnią. Są to malowania z północy Afryki. I tu mamy na przykład 15. Dywizja Pancerna, Północna Afryka, czerwiec 41 rok. Tutaj mamy 42 rok, Północna Afryka, 21. Dywizja Pancerna. I tutaj wyjeżdżamy już, posłuchajcie, z Afryki, zwiewamy, jest to 43 rok i jest to na Rodos w Grecji. To tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. Myślę, że najwyższa pora wskoczyć i obejrzeć elementy. No i zaczynamy od najmniejszych części, tak naprawdę takich bonusowych.
Tak prezentuje się fototrawiona blaszka, jak i również lufa dodana do właśnie tego zestawu od firmy Tamiya. Tutaj dla jednego z kolegów chciałem go poinformować, że dziurka w lufie jest oczywiście. I to jest lufa właśnie od 20 mm działka KWK-30. No i sama blaszka też tak się prezentuje. A tutaj mamy kalkomanię. No i jest tych trochę kalkomanii. Tutaj możemy sobie naprawdę pokombinować, a znając życie, niektórzy mogą sobie jeszcze bardziej urozmaicić na przykład te modele pojazdów, dokupując na przykład jeszcze inne zestawy kalkomanii i bazować na przykład na zdjęciach modeli pojazdów, które brały udział, bo tutaj na pewno mamy numery pojazdów, ale które są dość często pokazywane w książkach opisujących walki w Afryce Północnej. To tak, jeżeli chodzi o drobiazgi. A teraz przejdę do pierwszego plastikowych elementów. Tak prezentuje się kadłub tego modelu. No nie będzie to jakiś potężny pojazd, ale powiem Wam, na pewno są to pojazdy, które są ciekawymi modelami w kolekcji, a już nie wspomnę o tym, że właśnie te z Afryki są na pewno dużo ciekawsze od tych modeli używanych na przykład w Polsce, we Francji, czy też w innych krajach, na przykład na wschodzie. Bardzo proszę, tak jest wykonany kadłub tego modelu. Detal, powiem Wam, naprawdę jest rewelacyjny i aż mi się nie chce wierzyć nadal, że jest to model, który ukazał się pod koniec lat 70. No tu oczywiście można mieć zastrzeżenia do tych elementów, ale osoby pewne mogą sobie dokupić również zestaw waloryzacyjny w postaci elementów fototrawionych. Kolejne ramki to są ramki T i tu mamy ramkę A, gdzie mamy jednego z załogantów. Mamy również klatkę do wieży, do zamknięcia wieży, same elementy wieży, jak i również część kanistrów, które montujemy z mocowaniami na pojazd. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Sama figurka prezentuje się tak. Tu mamy to właśnie klatkę. I tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, czy ten element jest potrzebny żeby wykorzystać, właśnie ten element wykorzystujemy wraz z blaszką fototrawioną, czy już on nam odpada z zestawu, chociaż ja bym wolał, żeby jednak to były te same, znaczy tamte elementy używane do tych. Tu mamy kanistry. Co prawda ten kanister może fajnie by było, gdyby uchwyty były widoczne. No niestety tutaj mamy jeden kawałek, tak? One są zlane. Może jakoś inaczej, tak postaram się w ten sposób. I tak prezentuje się ramka A. No i teraz uważajcie. Tu jest data wykonania tej ramki. 1970, jak dobrze widzę, 5 rok. Wow! Jeszcze raz. Zrobię tego jeszcze zdjęcie, żeby było bardzo wyraźnie widać na filmie. No powiem Wam. A tu jest druga ramka A. I tak prezentuje się ramka A, ale tutaj już jest bez daty. Powiem Wam, że widzę, że tutaj tak, elementy związane z MG34, jak i również z samym KWK 20 mm lub 2 cm, no tutaj można by było się postarać o wymianę na przykład tego karabinu, szczególnie MG34, na jakiś bardziej współcześnie wykonany, tak samo jak na przykład tutaj magazynek. Tak prezentuje się magazynek, chociaż powiem Wam, muszę popatrzeć, jak to wygląda. Tu mamy, jak to wygląda, aha, tu jest w całości, powiem Wam, tylko trzeba będzie ten szef oczywiście jakoś obrobić. To jest po prostu koło w pokrowcu, które montujemy
bodajże z boku samochodu. Powiem Wam, że ten niby materiał, napięcie tego materiału jest nawet bardzo przyzwoicie zrobione. No i pozostałe elementy. No powiem Wam, że fajnie to wygląda. Nie można tutaj powiedzieć, że coś jest nie w pożądalu. I tak mamy dwie ramki A zrobione. Przechodzimy do kolejnych. I proszę bardzo, tak prezentuje się ramka B, jak Basia. I tutaj mamy koła. Tu oczywiście już sprawdziłem w internecie, są zamienniki kół plastikowych. Można dokupić, powiem Wam, że za połowę ceny tego modelu koła żywiczne. Ja sobie osobiście posprawdzam, jak te w porównaniu z tamtymi wypadają. Jeżeli faktycznie jest kolosalna jakaś różnica między tymi kołami, to nie wiem, czy się nie pokuszę o takie koła. Tu mamy też elementy, o właśnie, drzwiczki mamy do wejścia do samego, takie można powiedzieć ewakuacyjne lub podające i błotniki. Wizjery, tutaj mamy takie specjalne elementy, które naklejamy na koła. Zaraz zobaczymy, co to są te elementy 10, 11, 6, 7. A, tutaj mamy, posłuchajcie, tablice rejestracyjne. Tak prezentuje się zestaw skrzyń, można powiedzieć. A od drugiej strony, proszę bardzo, klapy mają oczywiście z drugiej strony imitację zamków, a jeżeli chodzi, po prostu to są tył kół, nic więcej. Tu mamy jeden hak, który montujemy i patrzę, gdzie może być drugi, jakoś nie wiem, uciekł mi, a są oba koło siebie praktycznie. Tu mamy takie wąsy, które przyklejamy z przodu, które miały umożliwiać wjeżdżanie w wąskie ulice lub bramy. No nie mam żadnych, powiem Wam, zastrzeżeń do tego modelu. Nie wiem, czego można więcej używać. Może faktycznie, że teraz, gdyby był taki model wydawany, to miałby dużo więcej detali, na przykład możliwość otwarcia skrzynek. Powiem Wam, że tu jest, z tego szukałem. A tutaj mamy elementy związane z zawieszeniem. Mamy również uszy do, posłuchajcie, liny do wyciągania. To jest ramka C, z tego co pamiętam. No i teraz bardzo proszę, elementy zawieszenia. Tutaj mamy gaśnicę, no i poszczególne elementy. Można powiedzieć, że zderzak. Tu mamy pętle do liny. One są tak zrobione. Nie, posłuchajcie, tutaj po prostu wklejam linę do tych uszu i mam zrobione. Ja myślałem na początku, że ta lina będzie metalowa, ale to było to coś białe, co tak mi wyskoczyło nagle, nie wiem skąd, bo szukałem w pudełku liny metalowej, a to jest po prostu sznurek. Z drugiej strony tak się elementy prezentują. A to lina. A to ci lina. Pam, pam. Powiem Wam, fajnie to wygląda. No, kawał sznurka, powiem Wam, więc nie ma tragedii. No dobrze, posłuchajcie. Nie, to nie koniec jest. Nie. Oczywiście, że nie. Jak najbardziej teraz equipment dodatkowy nam wejdzie w ekran. Bardzo proszę, ramka Z. I to jest naprawdę bardzo ciekawy zestaw. Zacznę od korków. Tu mamy korki do kanistrów, uchwyty do kanistrów tak samo mamy. Już jedna z pierwszych beczek. I powiem Wam jedną rzecz, jak zwrócicie uwagę, beczki są poobijane. Widzicie, że się światło załamuje. Producent po prostu pomyślał o tym, że te beczki nie były takie nówki sztuki, tylko już swoje miały. Są naprawdę fajnie wykonane te beczki, bo przypominają 200-litrowe beczki niemieckie, delikatnie wyeksploatowane.
a tu mamy dekle do nich. I tu jest nazwa, nie widzę w tej chwili, co tu jest napisane na tych elementach górnych, powiedzmy. Od spodu mamy napisane 200 litrów. No i tak jak mówię, tutaj mamy właśnie, tu jeszcze są korki do beczek. Jak zwrócicie uwagę, jedna z nich jest kompletnie otwarta. A tak prezentują się, bardzo proszę, kanistry, które oczywiście są wykorzystywane albo do przewożenia benzyny, paliwa, krótko mówiąc, albo wody. Nie zauważyłem, co tu jest napisane, powiem Wam, jest to naprawdę bardzo drobne. Na drugich kanistrach nie ma nic. To jest ramka Z. No i posłuchajcie, dwie ostatnie ramki. Najpierw DKW, motocykl. Tak prezentuje się ramka z zestawem wszystkich części do dekawki. No i powiem Wam, że naprawdę jest niegłupio to zrobione wszystko. No jest to uproszczenie zrobione, bo zwróćcie uwagę, że tutaj mamy przednie koło od razu z błotnikiem, tak samo pozostałe elementy, tutaj mamy część, ale naprawdę z tego można zrobić przy odrobinie własnego wkładu bardzo, bardzo ciekawy model. Sakwy tylne też są bardzo fajnie wykonane. Widzimy, że to nie jest, że to jest materiał, a nie po prostu wygląda jak skrzynka z paskami. Bardzo fajnie wykonana jest też kierownica. Zapewne, gdyby teraz taki model był wydany przez Tamiya, ewentualnie jakiegoś producenta chińskiego, to mielibyśmy ten motor na przynajmniej jednej dużej ramce i byśmy mieli ogniwka łańcucha, z tego chyba tu jest łańcuch, ogniwka z łańcucha złożone, które by następnie wyglądały bardzo podobnie do tego, a następnie byśmy to zasłonili torbami. Mi wystarczy to wykonanie, powiem Wam. Naprawdę jest bardzo fajnie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ten element składa się z dwóch. Tutaj mamy drugi element. No i tutaj mamy ramka Y w ogóle. No i to jest właśnie motocykl DKW. NK chyba 30. No i ostatnia ramka. Figurynki. Czy tylko figurynki? Nie, figurynki z okularami, posłuchajcie, tak, dokładnie. Tu mamy składającego się z dwóch elementów notka, bardzo fajnie. Mamy tak samo gogle w dwóch rodzajach dla motocyklisty i jednego z członków załogi samochodu pancernego, okulary, przepraszam, lornetki. I tak się prezentują figurki. Mamy też oczywiście czapkę oddzielnie. I teraz może tak powolutku, żebyście widzieli, jak jest fajnie wykonany ten zestaw. Ciekaw jestem, jak te elementy poszczególne figurek się składają. Możliwe, że trzeba będzie użyć troszeczkę szpachli. A tu widzę, jest jeszcze druga czapka. I powiem Wam, jest fajnie zrobiony tak daszek, jaki był. Oni mieli bardzo dziwnie wyglądające, trochę śmiesznie czapki w daszkach. Były dość długie takie te czapki i szerokie. No, Afryka, masa słońca, więc nie dziwię się też. I to wszystko, jeżeli chodzi o elementy plastikowe. No i powiem Wam, że model jest bardzo fajny. Mimo upływu, posłuchajcie, 75 rok na ramce, no to zwróćcie uwagę, to jest 31 lat. Tak, 31 lat. I w życiu bym nie powiedział, oglądając bez tej wiedzy, kiedy on został wyprodukowany, że to jest model, sprzed który ja bym tak mniej więcej określił 10 lat ma.
no jednak Tamiya jest Tamiyą. Może nie ma aż tylu detali, jak w tej chwili produkowane czołgi, że niedługo będziemy filtr z 10 części sklejać, czy tak samo będziemy protektor naklejać na oponę. Myślę, że niektóre modele obecnie współprodukowane, ilość części jest przerostem formy nad treścią, powiem Wam. I wiele elementów moim zdaniem jest obecnie produkowanych bardzo delikatnie i przesadzone, przebobrzone jest to w ten sposób. Tutaj jedyną rzeczą, jakiej nie posiada ten model, to jak tu się przyjrzycie, a na tył wieży patrzcie, tam jest jarzmo do anteny. Nie posiada anteny, no ale antena to jest, idąc nawet w lata 80., 90., fragment ramki podgrzany, wyciągamy plastik i mamy antenę. No ja Wam powiem tak, po zakupieniu tego modelu już mam ochotę się na niego rzucić, sklejać, ale tu muszę trochę Easy Man po prostu zwolnić, no bo muszę sklejać to, co mam w tej chwili zrobione i rozpoczęte. No co prawda, no, bark uniemożliwia takie siedzenie, jak widzicie, też dziwnie teraz siedzę, no ale w tej pozycji akurat bark mnie nie nasuwa, nie nawala mnie tak jak idiota. Tak mogę siedzieć, nie ruszać się. Ciekaw jestem jak wy. Ciekawy, czy ktoś sklejał w ogóle tego typu modele pojazdów, bo powiem wam, że tak jak już wspominałem, sklejamy potężne czołgi, potężne niemieckie, brytyjskie, amerykańskie, a zapomnieliśmy o tych, które robiły najwięcej roboty na frontach, czyli o transporterach, samochodach pancernych, opancerzonych samochodach zwiadowczych. Ich było naprawdę masa. Na przykład ten motocyklista, ta figurka, inaczej, motor z motocyklistą, powiem Wam, zarąbista sprawa, bardzo fajnie to wygląda i jeżeli zabiorę się za ten model, to na pewno będzie on na podstawce. I tu warto, może zwrócę na jedną rzecz uwagę, że malując ten model, warto zwrócić uwagę, że ten model należałoby najpierw pomalować w standardowy kolor, właśnie ten szary niemiecki, Dunkelgelb, no nie wiem, już zapominam ciągle te. W każdym razie German Grey, pomalować najpierw German Greyem, a następnie farbą pustynną, odpowiedni do danego roku. Oczywiście piaskowy trzeba użyć, bo on się zmieniał. No i następnie można sobie zrobić bardzo fajnie na przykład chippingowanie tego modelu. Oczywiście chippingowanie można też robić w drugą stronę, tak, czyli położyć ten piaskowy kolor i następnie robić po prostu takie przetarcia na krawędziach czy na samym modelu, żeby wychodził nam ten German Grey. Nie wiem, w jaki sposób ja będę robił. Będę się nad tym zastanawiał, jak będę sklejał ten model. Ciekaw jestem Waszych opinii, tych, którzy sklejali ten model. Komentarze są do Waszej dyspozycji, czyli piszcie ile chcecie. Oczywiście pamiętajcie o stronie sklepu i mediach społecznościowych. Pamiętajcie również o raz, dwa, trzy. A jeżeli macie ochotę stać Was na to, możecie wesprzeć mój kanał za pomocą YouTube'a, Patronite'a lub Buy Coffee. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Znowu mi okulary zjechały. O, kończę. Trzymajcie się. Na razie. Pa.